myjesz okna w ten sposób? Jeśli tak, to mogę przypuszczać, że po obejrzeniu tego filmu zamienisz tę metodę na szybszą, bardziej skuteczną i bardziej przyjemną. Zapraszam do obejrzenia materiału. Osoby zajmujące się myciem okien zawodowo używają metod tradycyjnych, czyli mycia myjką i ściągaczką. Metoda mycia ręcznikiem papierowym i płynem stała się tak popularna, ponieważ duże koncerny, które właśnie sprzedają takie płyny, wydawały ogromne pieniądze na marketing jakiś czas temu, teraz pewnie dalej je wydają, już może w trochę mniejszym stopniu. No i zazwyczaj macie właśnie taki płyn i ręcznik papierowy dostępny w markecie, a tak profesjonalnego sprzętu w markecie nie macie. No i teraz tak, gdy psikamy płynem na szybę, tak naprawdę tym ręcznikiem papierowym rozcieramy ten brud. Rozcieramy, powiedzmy ręcznik papierowy bądź ściereczka, możemy też to robić ściereczką, rozciera ten brud i wchłania go w wielu etapach. Teraz to trochę go wchłonęliśmy, bierzemy powiedzmy nowy ręcznik albo nową stronę, psikamy jeszcze raz, no i usuwamy ten brud, no i ta metoda jest o tyle nieskuteczna, że bardzo trudno jest usunąć dokładnie 100% tych zabrudzeń z szyby. Usuwamy ich większość, ale przez to, że właśnie jednak jakieś zabrudzenie pozostaje, jest roztarte ściereczką na przykład w ten sposób, to później dokładnie w ten sposób powstaje nam smuga, no bo jednak to, co jest roztarte, no nie jest idealnie krystalicznie czyste, tylko są tutaj jakieś fragmenty zabrudzeń, czy ze ściereczki, czy z ręcznika papierowego, czy po prostu roztarte te, które zostały na szybie. No i teraz na przykład pod tym kątem nie widzicie smug, ale kiedy na przykład światło przyświeci inaczej lub właśnie siądziecie sobie na kanapie, a nie będziecie przy tym oknie, to nagle widać, o, jest smuga. No i to dlatego właśnie, że bardzo trudno jest usunąć 100% tych zabrudzeń i gdzieś tam jakiś bardzo mały stopień tych zabrudzeń zostaje, przez co właśnie widzimy smugi. No i ta metoda po prostu jest nieskuteczna i się nie sprawdza. No i już tłumaczę, jak to działa w przypadku metody mycia myjką i ściągaczką. Ramy oczywiście czyścimy w bardzo podobny sposób jak przy tej metodzie. Mamy zwilżoną ściereczkę z płynem, detergentem, czyścimy wszystkie miejsca. To powiedzmy pominę na potrzeby tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani techniką mycia, jak to zrobić po kolei poprawnie, to odsyłam Was do materiału, do którego link znajduje się w opisie. A ja skupię się teraz na samej teorii tego, jak to działa. Tylko wziąłem sobie suchą myjkę, fajnie. Może sobie ją zmoczę. Skupię się teraz na działaniu samej myjki i ściągaczki. Zwróćcie uwagę, nakładam detergent z wodą na szybę i teraz, jeżeli ściągam ściągaczką, za ściągaczką jest idealnie sucha szyba. Dokładnie 100% wody z szyby jest ściągnięte. Dzięki temu, że właśnie ta guma jest dedykowana do profesjonalnego mycia okien. Jeżeli macie właśnie jakieś takie tańsze ściągaczki z marketu, jakieś takie dziwne odkurzające też urządzenia, to tam nie zawsze ta guma jest taka, która ściągnie wam właśnie 100% wody z szyby. Dlatego może kupiliście kiedyś ściągaczkę, ale nie byliście zadowoleni, no to właśnie dlatego, że nie była to ściągaczka, która jest profesjonalna. Tutaj jak widzicie właśnie na zbliżeniu, no to 100% wody z szyby jest ściągnięte ściągaczką. No jeżeli mamy 100% wody z szyby, szyba jest idealnie sucha, to jest krystalicznie po prostu czysta. Zabrudzenia są w wodzie, one nam schodzą z tej szyby. No i teraz stosując jeszcze odpowiednią technikę ściągania, w tym przypadku pokażę taką najprostszą. Jednym równym ruchem ściągamy właśnie wodę, wycieramy sobie ściągaczkę pomiędzy ściągnięciami. No i tutaj nie mają prawa powstać smugi. Na nożnikach wycieramy pozostałości wody ściereczką. Jest to dużo szybsze, dużo skuteczniejsze, przyjemne przede wszystkim, nie jest frustrujące, dlatego że tych smug po prostu tutaj nie ma. Zatem porównując te metody 1 do 1, no to mycie myjką i ściągaczką jest znacznie szybsze niż mycie ręcznikiem papierowym i tradycyjnym płynem. Na koniec filmu wrzucimy Wam właśnie porównanie czasowe mycia tych dwóch metod. Przy myciu tą metodą jest dużo większe ryzyko powstania smug, nawet jakich właśnie nie widzimy podczas mycia, to często je widzimy właśnie jak spojrzymy na to okno pod innym kątem, albo jak inaczej będzie padać na nie światło, na przykład w słoneczny dzień. No więc jest to po prostu mniej skuteczne. No i też ta metoda może wydawać się tańsza, no bo powiedzmy płacimy tylko za ręcznik i za płyn, no ale płacimy za każdym razem.
Więc w przeliczeniu na przykład z perspektywy kilku lat, no to inwestycja w taki zestaw, który starcza nam no, na wiele, wiele lat, no to może okazać się tańsza, tylko po prostu to płacimy raty, a tutaj inwestujemy raz, a dobrze. A jeśli podobał Ci się ten materiał, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, no to będziemy bardzo wdzięczni za kliknięcie sumika pod filmem. No i żeby tak jeszcze bardziej uwypuklić ten temat, no to myślę, że mogę też porównać te dwie metody do mycia naczyń po prostu w zlewie płynem, gąbką i szorowanie, a tutaj mamy zmywarkę. Więc fajniejsza jest zmywarka, jak ktoś z Was korzysta ze zmywarki, a na pewno kiedyś mył naczynia, no to wiecie, jaka to jest ulga i oszczędność czasu. No to tutaj zmywarka, a tutaj tradycyjne mycie naczyń. No i też myślę, że oglądają nas osoby, które śledzą ten kanał z ciekawości po prostu, jak to działa i myją okna wiele lat po prostu tą metodą, no to też będę wdzięczny, jeżeli właśnie się podzielicie w komentarzach po prostu tym, że ta metoda faktycznie działa, a to jest tylko marketing i to, co jest dostępne w marketach. Trochę liczę, że Was przekonałem tym materiałem. Decyzja oczywiście zależy od Was, a teraz na koniec obiecane porównanie czasów mycia tymi dwoma metodami. Cześć! Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.le.